Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Dawid Dowbusz. Jesteśmy na naszym kanale na YouTubie, gdzie dzielimy się z Wami wiedzą oraz doświadczeniem związanym z głównie inwestowaniem na rynku nieruchomości, ale nie tylko. Również często zapraszamy różnego rodzaju ekspertów, którzy są powiązani także z biznesem, księgowością, finansowaniem oraz prawem. Dzisiaj znajdujemy się na nowo wybudowanym osiedlu, tak jak widzicie dookoła. Jest to coś, co również mnie interesuje, z tego względu, że sam z żoną teraz będziemy wstawiać bloki mieszkalne. Pierwszy nasz blok ma być na 25 mieszkań. Jest to centralna wschodnia Anglia, to co my mamy budować. I mnie osobiście takie rzeczy coraz bardziej interesują. Właśnie budowanie bloków mieszkalnych. Tak? No i sam fakt, słuchajcie, takiego tipa Wam od razu sprzedam, spadzisty dach. Tak? To są takie rzeczy, które człowiek na przykład może nie wiedzieć, bo ciężko takie informacje gdziekolwiek zdobyć, ale na przykład są deweloperzy, którzy stawiają nieruchomość i planning department oraz miasto i Fire Risk, tak naprawdę wszystkie inne instytucje, które są potrzebne do budowania takiego domu czy tam osiedla, nie mają nic przeciwko, że dach na przykład będzie płaski, tak? A sam fakt, że już dach jest płaski, od razu sprawia, że blok, który ma parę tylko poziomów, jest już niekredytowalny. Tym bardziej właśnie taki domek mieszkalny, płaski dach już eliminuje większość kredytodawców. To jest taki tip dla Was. Więc mnie właśnie takie rzeczy interesują, ze względu na to, że sami inwestujemy, a na tym kanale nie było jeszcze tak naprawdę flatów, tak? Czyli mieszkań, i specjalnie dzisiaj wybraliśmy się, tutaj jest 1,5 godziny od nas, od mojego miejsca zamieszkania w jedną stronę, po to, żeby Wam przedstawić właśnie, czy warto kupować dla siebie mieszkania. No ja już Wam na wstępie powiem, że warto, no bo budżet naszego gospodarza miesięcznie jest o 900 funtów do przodu. I zaraz się dowiecie, dlaczego jest to aż 900 funtów. Zapraszam do środka. Numer 5, z tego co pamiętam. Zaraz poznacie naszego gospodarza. Cześć, zapraszam. Cześć. Państwo przodem. Więc tak, z tego co już widzę, to nieruchomość nie jest zrobiona na taki typowy styl brytyjski. Jest trochę po polsku. Tak, brakuje mi tutaj wykładzin oraz magnolii pięknej, której, no, jak widać, nie ma w tym domu. Więc słuchajcie, zanim zaczniemy o samej nieruchomości, na początek chcę Wam przedstawić. Dzisiejszym naszym gospodarzem jest Paula Jadeszko. Paula, może zanim o nieruchomości powiesz coś na swój temat, czyli skąd się wzięłaś tu w Wielkiej Brytanii i czym na dzień dzisiejszy się zajmujesz? Ogólnie jestem w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 7 lat. Wcześniej uczyłam się, pracowałam, a teraz w tym momencie robię moją magisterkę z psychologii. Również jestem freelancerem, czasami działam jako modelka również. No i też wspieram Dawida tutaj z jego eventami, jak i również planujemy jakieś takie wakacje różnego rodzaju. No i powoli, krok po kroku zaczynam inwestować, tak jak Dawid. Podążam trochę jego krokami. Tak, Paulę, słuchajcie, poznacie na każdym z naszych warsztatów, gdzie Paula pomaga przy ich organizowaniu i również jest na każdym wyjeździe na wakacjach z absolwentami, gdzie Paula też się wszystkim zajmuje od A do Z, tak. Więc ja tutaj zawsze staram się takie talenty wyławiać. Więc powiedz mi, Paula, dobrze, więc skupiłaś się tutaj na magisterce, chcesz robić też, z tego co pamiętam, doktorat, tak? Tak, dokładnie. Z psychologii. Z psychologii klinicznej. Więc całkowicie inne tak naprawdę tutaj predyspozycje, tak, niż inwestowanie w nieruchomości. Więc skąd pomysł na nieruchomości? Jeśli chodzi o nieruchomości same w sobie, no to przyjechałam pierwsza u Dawida, byłam na pierwszym spotkaniu, pracowałam tam jako taki event organizer.
No i później zobaczyłam, że wszyscy po kolei mają nieruchomości. Każda jedna osoba ma nieruchomości. No i później jeździłam na kolejne te eventy i cały czas słyszałam o tym, jak Dawid kupuje kolejną nieruchomość, jak kolejne się sprzedają, jak to wszystko wygląda. No i byłam jego tak jakby największym uczniem po Jakubie, bo byłam na każdym jednym evencie. No i tak słyszałam o tym, jak to tak naprawdę łatwo zacząć, że tylko potrzeba szczerych chęci, żeby to zrobić. No i sobie tak pomyślałam, że no czemu nie? Czemu mam komuś płacić te same pieniądze, jeśli mogę płacić tak naprawdę do swojej własnej skarbonki te pieniążki, a zarazem no będąc u Ciebie na tych eventach nie da rady nie kupić tego mieszkania, bo kto tylko tam nie przyszedł tak Kim naprawdę. przystajesz, takim się stajesz. Dokładnie. I Cię udziela, bo tak naprawdę każdy coś mówi o inwestowaniach. Za Wami jest, słuchajcie, nasz tutaj IT Jakub, który też kiedyś do mnie przyszedł, też był u mnie na warsztatach, później rzucił dla nas etat na tutaj właśnie pomoc przy eventach, przy w ogóle całym naszym IT. To jest w ogóle cały dział u nas Jakuba w Dovbush Property. Sam dzisiaj inwestuję, również go możecie obejrzeć na naszym kanale, ale tak naprawdę każda osoba, która z nami współpracuje, również inwestuje na rynku nieruchomości. Są to również nasi czempioni, ludzie, którzy dla mnie pracują, też inwestują w nieruchomości. Nieważne w jakim wieku jesteś. Tak, nieważne w jakim... mówią, że musisz być w jakimś tam wieku, żeby kupić Możesz, posiadłość. nie wiem, ogólnie słuchajcie, musicie mi wybaczyć, bo nie przystoi pytać dany wiek, ale jakbyś chciała, nie musisz. Ile masz? Mam 23 lata. 23 lata, słuchajcie, pierwsze mieszkanie. Więc co, może przejdziemy, nie wiem, do salonu, porozmawiamy trochę o finansach, co? Ja to zawsze lubię numerki, więc tutaj nie będzie takiego echa jak w korytarzu, więc tak, jeżeli słuchajcie, bywaliście na naszych eventach, to zawsze widzicie, Paula jest tak naprawdę czuwa nad tym, żeby hotel robił swoją pracę, tak? No bo tak naprawdę hotel ma kontrakt ze mną podpisany, ale tą pracę robią zawsze tak, jak w 70% jest zrobiona, to jest dobrze, tak? Więc są takie potrzebne osoby właśnie do eventów, które po prostu zajmują się tym, żeby wszystko było tak, jak jest. Biegam i krzyczę na wszystkich po kolei. Biega i krzyczy, ale tak, że wy nie widzicie, tak? Tak, żeby nie widzicie, za kulisami. Za kulisami, słuchajcie, Paula tutaj jest uśmiechnięta, ale uwierzcie mi, że potrafi naprawdę wycisnąć tych hotelarzy jak cytryny, że robią to, co trzeba. Więc tak, Paula, to co słuchaj, lubimy najbardziej, to są zawsze liczby, tak? A zanim przejdziemy do liczb, w ogóle gdzie jesteśmy? Ogólnie jesteśmy w samym centrum Anglii, w Coventry. No i do tego jesteśmy w samym centrum Coventry. Ogólnie Coventry, same centrum, tutaj uniwersytet, te wszystkie najważniejsze budynki, same centrum jest około 5-4 minut samochodem, a 10 minut do może 8 minut Pieszo? Pieszo. Czyli pieszo tak naprawdę tak samo szybko idziesz jak autem? Tak, bo korki są. Aha, bo na skróty idziesz, tak? Nie, bo tu jest rozjazdówka, wiesz? Rozumiem. Rozjazdówka tutaj jest i musisz jechać naokoło, żeby dojechać do miasta. A pieszo idziesz na skróty? Tak, pieszo idziesz na skróty. No, nawet widzę, masz kanał, tak? Barki pewnie przepływają. Codziennie rano. Jest dobry, fajny widok z oporanku. Okej, więc wiemy już, gdzie jesteśmy. Powiedz mi, ile kosztowała ta nieruchomość? I co to jest w ogóle za nieruchomość? Ogólnie tutaj ten flacik nasz kosztował 132 000, jeśli dobrze pamiętam. Sama nieruchomość jest w bardzo dobrej tak jakby okolicy, bo tutaj domy nawet kosztują po $500 000. Ale to już pewnie są domy wolno stojące, jakieś duże detacze, tak? Duże detacze, Okay. tylko że ten blok jest taki jedynym blokiem, który jest na tej dzielnicy, przez to ma taki jakby prestiż, no nie? No i jeśli chodzi o dom, to 132 000, do tego zapłaciłam 6,5 tysiąca depozytu za niego, do tego dochodzą jakieś tam prawne rzeczy, no i dostałam 20% help to buy na ten domek, no nie? Okay. Tutaj. Czyli dzięki temu właśnie, że byliście w programie help to buy, musieliście tylko wyłożyć 5% własnego depozytu. Tak. Dobrze, więc tak, ile wynosi Ciebie rata kredytowa? Rata kredytowa wynosi mnie 320 funtów. Miesięcznie? Miesięcznie. Bo macie dosyć niskie oprocentowanie z tego co Bardzo tak? niskie. Mamy 1,8, a do tego tutaj dołożyli nam 1000 funtów, deweloper dołożył nam do mortgage'u,
Deweloper wam dołożył, tak? Tak. 1000 funtów. Tak, dołożył O, nam super. 1000 funtów. I Ale to jest 1%. coś takiego z automatu, czy ty to wynegocjowałaś? Starałam się negocjować, no bo słyszałam o tym, jak Dawid rozmawiał na swoich właśnie warsztatach o tym, że no wolno się tak jakby wolno negocjować z tym deweloperem. No i tak sobie pomyślałam, czemu nie spróbować, a zawsze jakieś tam 3000 mi doszły, bo tutaj 1000 dorzucili mi do tego mortgage'u samego w sobie, to już więcej miałam tego depozytu. Później i przez to miałam lepsze oprocentowanie. Kolejna sprawa to jest, dorzucili mi 1000 funtów tutaj do robocizny za dom, czyli na przykład dali mi tutaj lodóweczkę pod zabudowę, jakieś tam dodatkowe rzeczy mogłam sobie wrzucić to wszystko. Później kolejne 1000 funtów dostałam na to, żeby za legalne fees zapłacić, czyli już nie musiałam płacić tyle za prawników, więc oni mi zwrócili te pieniądze. Więc ten depozyt też był mniejszy, a zarazem większy i mogłam więcej zaoszczędzić na tym wszystkim, bo mi zależało na tym, żeby kupić ten dom jak najszybciej. A czy te ceny zakupu też udało Ci się negocjować? Ceny zakupu nie, ale te 3000 dodatkowo naokoło. Naokoło, bo mogłam odjąć te 3000, tak. ale ja wolałam, żeby one po prostu gdzieś tam były, bo dla mnie ten mortgage płacić nie ma problemu. Nie, no to super, nawet lepsze dla grosza. dewelopera jest w ten sposób, bo wtedy on sprzedaje te mieszkania po takiej cenie i to już widnieje gdzieś tam później na przykład na Land Registry, że za tyle się mieszkanie sprzedało, niż spuszczanie z ceny. To lepiej dla niego jest właśnie w ten sposób, że on robi te na przykład opłaty za Ciebie i nikt nie widzi, że tak naprawdę ta cena spadła de facto, tak? No bo gdzieś to mnie jednak zapłaciłaś, więc dla kolejnych kupujących jest pokazane, te mieszkania się sprzedały za tyle i tyle, tak? I założę się, że no, większość osób nie negocjowała, tak? My w naszym przypadku, jak ja budowałem osiedle, mamy teraz, tak poza tym, mamy dzisiaj 31 grudnia 2020, jutro jest 2021, więc nagrywamy w Sylwestra i to nie jest tak, że zaraz będzie mówić Dowbór, co jest z Tobą nie tak, nawet w Sylwestra pracujesz. Słuchajcie, dla mnie to jest jak hobby, to jest pasja, więc często mi ludzie pytają na okrągło i pewnie do końca życia będą mnie pytać, po co kupujesz więcej tych nieruchomości, po co dalej to robisz, przecież Ci już starczy, po co. Słuchajcie, jak ktoś robi to, co kocha, to, co lubi, to zwyczajnie nie traktuje tego jak pracę, to jest raz. A dwa, jeżeli Wy jakikolwiek biznes będziecie w życiu robić, to będziecie mieć takie habits, takie zachowania i charakter Was się może nie możesz leżeć w łóżku więcej niż 2 godziny. Tak, no po prostu nie będzie się Wam chciało, to jest taka, słuchajcie, wizja ludzi, którzy sprzedają jakieś eventy You Can Do It, gdzie pokazują, że będziesz leżał na plaży i nic nie robi. To jest totalna bzdura, bo ludzie jak odnoszą sukces, to odnoszą go dlatego, że mają pewne cechy charakteru, a między innymi to jest tak, chcą pracować, na początku się ciężko pracuje, później się coraz bardziej automatyzuje, tak? Więc w ten sposób to działa i tego czasu jest później znacznie więcej, ale i tak człowiek jest cały czas aktywny zawodowo, no bo to go napędza, tak? A leżenie na plaży to jest, słuchajcie, totalna bzdura, żeby ktoś leżał pół roku, rok, 10 lat i nic nie robi. To jest totalna bzdura, utopia, gdzie się ludziom wkłada do głowy, że tak właśnie wygląda człowiek sukcesu, który leży i nic nie robi. To nie wierzcie wolę w takie bzdury, jak ktoś Wam takie coś opowiada, to nie ma w ogóle pojęcia o tym, co to jest biznes. Więc tak, w naszym przypadku, wracając do tego, taka dygresja dłuższa była, my mieliśmy wycenę na nasze domy po 155 000, tak mniej więcej agencje to wyceniały. I założyliśmy, że wystawimy domy po 170 i zobaczymy, co się stanie. Jak ludzie będą negocjować, to będziemy im schodzić do 155. No i tak się stało, słuchajcie, że nikt nie negocjował. Tak? A ja zdecydowałam odwrotnie, że będę negocjować i czemu nie spróbować? Jeśli ktoś Ci powie nie, no to powie Ci po prostu, że nie. No i co na tym stracisz tak naprawdę, a możesz tylko zyskać. W naszym wypadku, gdyby ci ludzie negocjowali, to też byśmy na pewno schodzili z ceną, ale że nikt nic nie negocjował, no to zostało sprzedane. Tak, zostało sprzedane za tyle, ile zostało wystawione. Tak? Te odcinki, słuchajcie, też możecie zobaczyć. Wydaje mi się, że na wiosnę 2021 wypuścimy cały film już skompletowany na temat tego osiedla, co, ile jak kosztowało, ile trwała budowa, jak to wyglądało w czasach COVID-u, ale to jest, słuchajcie, historia na inny temat. Więc tak, mamy już te wszystkie liczby, jeżeli chodzi o zakup, kredyt. Kolejna rzecz, ile takie mieszkanie jest tutaj warte, jeżeli chodzi o wynajem, tak? Ile można Ogólnie dostać? to jest bardzo dobre, jeśli chodzi o wynajem, to jest bardzo dobre mieszkanie do wynajmu, dlatego że na takim mieszkaniu możesz zarobić około 800 funtów pod wynajem, 850, na przykład mamy tutaj sąsiada obok, który wynajmuje właśnie 4 mieszkania, w ciągu tygodnia albo 2 wynajęły się wszystkie 4 dla niego. To znaczy, że za tanio wystawił.
Jak za szybko się wynajmuje, to znaczy, że zostanie już wystawione. Naprawdę szybko poszło dla niego te mieszkanka. On zrobił też je bardzo w ładnym takim Stylu. standardzie i stylu. Jeśli chodzi o koszty mojego mortgage'u, no to jest 320 funtów, no to zarabiam prawie 500 funtów na tym mieszkaniu. W porównaniu do tego, gdybyś wynajmowała. To samo mieszkanie, dokładnie. Więc no to jest zaoszczędzone pieniądze, a zarazem te 300 funtów nie idą komuś na konto, tylko do mojej własnej skarbonki, nie? No i na tym się nie kończy, bo z tego co wiem, w jednym pokoju masz jeszcze lodgera. Tak. I wynajem pokoju w takiej okolicy ile może kosztować? Kosztuje około 400 funtów. Wydaje mi się, że 400 nawet ponad, bo ja w tym mieście mam też pokoje, mam nieruchomości tutaj i no i tutaj mają tak naprawdę jeszcze lepsze warunki, bo jest mniej osób do dzielenia łazienek. I każdy ma swoje tak naprawdę, bo są dwie łazienki. Tak, tutaj, są nie? dwie łazienki, więc a ja wynajmuję jeszcze drożej w tych tutaj okolicach. Anyway, więc tak, mamy już tutaj, jakby nie patrzeć, na samej różnicy. Tego, co byś płaciła za czynsz, byś płaciła 800, 850, płacisz 300, czyli już jesteś z około 500, 550 do przodu, plus lodgers to jest około, wiem, że to jest twój znajomy, tak? Ale jakbyś to wystawiła na wolnym rynku, wydaje mi się, że bez najmniejszego problemu wynajęłabyś to za minimum 450 funtów, taki pokój tutaj, więc tak naprawdę mogłabyś być nie te 900 czy tam 800 funtów, mieszkasz, tak naprawdę, mogłabyś być o 1000 funtów do przodu, tak? Tak. Gdzie no tak naprawdę z górką byś była, bo jesteś 1000 funtów do przodu, wydawałabyś 800, więc tak naprawdę jeszcze 200 funtów wychodzi na to czystego zysku, tak? Więc dla pojedynczej osoby na pewno wystarczyło na wyżywienie, jeżeli ktoś nie jest jakiś tam bardzo rozrzutny. Więc tak, więc finansowo całkiem fajnie to wygląda, nawet słuchajcie w przypadku mieszkania, jeżeli chodzi o nowe budownictwo. Kolejne pytanie, jak wygląda sprawa tutaj z leaseholdem? Jeśli chodzi o leasehold, no mamy go chyba 125 lat. No i później po tym czasie można sobie po prostu go przedłużyć, no nie? No i wtedy to jest jakaś tam kwota, którą musisz zapłacić, żeby przedłużyć ten leasehold. Tylko my jeszcze nie jesteśmy pewni, czy będziemy trzymać to mieszkanie cały czas, czy zostawimy je po prostu na pierwsze 10 lat i Ale będziemy to już może wynajmować. na koniec porozmawiamy o planach na przyszłość. Słuchajcie, dla tych, co nie wiedzą, co to jest leasehold. Ja na przykład jak robiłem mieszkania, no to ja sobie je zostawiałem na wynajem, no ale my robiliśmy leasehold na 999 lat. Długo, bardzo długo. No bo mi to jest dla mnie. Dla mnie, może potem dla moich dzieci, dla wnuków. Zobaczymy, jak one sobie z tym poradzą. Może to wszystko sprzedadzą i przetrwają te pieniądze. Oby nie, tak? Oby się uczyły od tutaj tej naszej polskiej społeczności jak najwięcej i robiły w przyszłości dobrą robotę. Ale nie o tym temat. Więc jeżeli chodzi o leasehold, trzeba uważać tylko, żeby nie był mniejszy niż 70 lat, bo wtedy to jest już niekredytowalne, tak? I to też trzeba patrzeć na warunki takiego leaseholdu, no, że, czy na przykład mając krótszy leasehold, czy za 30 lat ktoś będzie skłonny to przedłużyć. Ale w Waszym przypadku, no to jak Wy byście chcieli to sprzedać nawet za 30 lat, no to ten lease ma teraz 125, więc będzie miał wtedy 95 lat, więc i tak ma jeszcze 25 lat do tego, żeby być kredytowalny, więc jesteście i tak naprawdę w bezpiecznej jakiejś tam strefie, a zawsze ten lease można też opłacić i przedłużyć. I to są różne koszta, w zależności od miasta, to może być paręset funtów, może być 1000, 2000, 3000 funtów. Wiadomo, im droższe miasto, tym mogą ci freeholderzy mogą za ten lease żądać przedłużenia, żądać więcej. Dobrze, więc kolejna rzecz, remont, bo widzę, że tutaj jest na pewno Wasz dotyk, tak, a nie dotyk dewelopera. Twój dotyk, tak? Mój dotyk. Ja lubię takie rzeczy bardzo. Więc tak. Ogólnie ja mam takie małe hobby. I ile wyszedł koszt remontu? Sorry, że przerwę. Ogólnie koszt remontu to jest około 2000 funtów. Okej, to powiem Wam, że normalnie to jest niemożliwe i zaraz Paula nam wytłumaczy, jak w Twoim przypadku było to możliwe. I może przejdziemy się po domu i wszystko powiesz, jasne, co i dlaczego tak jest tanio. Co i dlaczego tak jest tanio? Ogólnie możemy zacząć tutaj od tego małego kominka naszego. On bardzo ładnie się prezentuje, a taki koszt takiego kominka to jest około 100 funtów, dlatego że musisz zrobić tylko frame, no i później wstawić plasterboard w środku, zaklepać to wszystko i już jest gotowe. Tak naprawdę to nie jest dużo pracy, to jest dzień pracy, a wygląda naprawdę na dość duże pieniążki. Zgadza się. Słuchajcie, ja tylko dla tych osób, które oglądają nas spoza Wielkiej Brytanii, często ludzie krytykują, ale uwierzcie mi, że naprawdę Polacy w tym kraju
mają dużo takich, jeżeli chodzi o słowa, zapożyczeń, dlatego że wszyscy po prostu, czy na budowach, czy w otoczeniu, wszyscy takim językiem się posługują. To jest właśnie jak nie mówimy wykładziny. Studia moje. Tak, nie mówimy angielsku. wykładziny, mówimy carpet, nie mówimy carton gips, tylko mówimy plasterboard. I tak dalej, więc jest bardzo dużo tych zapożyczeń. Mało tego, w Polsce też jest dużo angielskich zapożyczeń typu flipy, tak? To też przyszło do Anglii, czyli kup, wyremontuj i sprzedaj drożej. Kolejny termin, to co my na przykład, ja mam dodatkową firmę swoją, co wyszukuje nieruchomości, to są deal sourcerzy, których zatrudniam, co szukają dla nas nieruchomości, a tą nadwyżkę odsprzedajemy również inwestorom. I ogólnie, jeżeli Ciebie interesują właśnie takie tematy, to Cię zapraszam na stronę www.dowbuszproperty.com, tak? Jeżeli Cię interesuje inwestowanie, zajrzyj na stronę, tam się dowiesz więcej, tak? Mamy działy dla inwestorów, dla osób, które chcą kupić własne inwestycje, dla osób, które chcą z nami zainwestować i również sporo innych tematów. Wracając do tematu, tak? Ostatnią rzeczą jest to, pamiętajcie, człowiek najbardziej się boi wystąpień publicznych. Ja przepraszam, Więc- jestem trochę zestresowana. Nie, ale nie widać, że jest zestresowana, więc ja, żeby nie zapomniał, bo my zawsze nagrywamy po prostu na jednym wejściu, to już teraz, Paula, jeszcze raz podziękuję Ci, troszeczkę powoli. podziękuję Ci tak za odwagę, że chciałaś wystąpić, bo mamy naprawdę świetnych, słuchajcie, Opadają absolwentów, te co właśnie. mają już fajne portfolio nieruchomości, ale wiele z tych osób nie chce po prostu występować publicznie, nie chcą się spotykać z krytyką, więc to jest tak naprawdę ogromne wyzwanie i trzeba mieć tutaj dużo odwagi. Komuś, kto ogląda po drugiej stronie, Dziękuję serdecznie. może się tak nie wydawać, tak? Ale ja też jestem wdzięczny, że chcesz się dzielić, bo nie mamy właśnie mieszkań jeszcze na naszym kanale, a już mamy tam chyba ze 100 odcinków. Więc tak, wracając do tego remontu, mówiłaś o kominku. Co powiesz o reszcie? Jeśli chodzi o szafki, no to zauważyłam, że te szafki są sprzedają je w B&Q za 120 funtów i były na promocji za 60, bo to były dwie ostatnie, no nie? Później stół kosztował mnie 30 funtów, dywan był na promocji za 20. Tutaj taki mamy designerski Oświetlenie? oświetlenie, no nie? Które kosztowało mnie około 50 funtów. Ogólnie w sklepie znajdziesz je za 400 albo nawet i 500. Ale cenie w głowie. Sofa? Sofa przecena z 600 na 200. Okej. Obrazy po 3 funty, ale niektóre po 2. Później lampa taka antykowa typowo z Charity Shop za 20 funtów. Pralko, suszarka widzę jakaś lepsza. Suszarka, no to jest dobrej jakości pralko suszarka. Kosztowała nas około 150 funtów, no i też ona kosztuje dużo więcej niż to. Ile taka nówka może kosztować? No niecałe 1000. Niecałe 1000. I wydaliście 150? Tak. A jak to się stało, że daliście 150? Tutaj chcieli nas oszukać, dokładnie sprzedać dla nas tą pralkę, potem się odłączył taki Kabel. kabelek, no nie? No i trzeba było po prostu przymontować ten kabelek z powrotem. No i pan myślał, że zrobi na nas pieniądze, sprzedając nam niepracującą pralkę, a tak naprawdę sprzedał nam nówkę funkiel, pralkę, Ale która to co, wy miała... już pojechaliście obejrzeć i już wtedy widzieliście, Widzimy, że to kabelek. I od razu na miejscu widzieliście, tak? Tak, i Okej. wiesz, ja mówię do Andrzeja, dawaj, bo ten kabelek jest po prostu odłączony, nic z tą pralką nie jest. No widzicie, Ona nawet nie jest zardzewiała w środku. To jest ta nasza przedsiębiorczość, że jednak tutaj my z centralnej Europy widzimy wiele rzeczy, co już na zachodzie ludzie nie widzą. Ja jak zaczynałem, też się Wam przyznam, że też wiele rzeczy robiłem sam, bo tutaj rozumiem, zrobiliście wszystko własnymi rękoma, tak? Wraz z chłopakiem. Tak, dokładnie. Więc ja jak zaczynałem też, słuchajcie, to jest normalne, skuwałem tynk. Nauczyłem się kłaść kabel. Jeden cały remont od A do Z przeszliśmy sami, gdzie miałem ludzi zatrudnionych też na godziny. Nigdy więcej tego bym nie chciał przeżyć, to było najbardziej stresujące, przyznam Wam szczerze, że taki remont, gdzie miałem jeszcze ludzi do pomocy, gdzie ich trzeba było pilnować, to był najbardziej stresujący remont dla mnie w życiu, bo co tylko nie wyszedłem z nieruchomości, to podpierali ściany i nawet nie pomagało zwalniania tych ludzi i branie nowych. To cały czas było to samo, tak? Więc ja to zawsze podziwiam osoby, które prowadzą firmy budowlane, no ale oni już po prostu mają już swoje metody, wiedzą kto ile ma robić i już się po prostu nie szczypią, nie robisz, do widzenia i Tak. szukaj innej pracy, tak? Więc ja firmą budowlaną nigdy nie chciałem być, to jest zbyt stresujące dla mnie To dużo i raczej roboty. nigdy nie będę, ale też przechodziłem, też kupowaliśmy w British Heart Foundation. Właśnie to jest na przykład fajne miejsce, słuchajcie, gdzie możecie znaleźć całe nowe zestawy mebli. Tak jak Ty nawet powiedziałeś, no fajna lampa, w życiu by nie powiedział, że to jest second hand. I to są po prostu miejsca, gdzie na przykład ktoś może mieszkać w bogatym domu i sobie nagle stwierdza jakiś lekarz, albo lekarka, że wymieniamy sobie wszystkie meble i odstawiają. Jedna. Ja pamiętam najlepszą historię jednego z moich tutaj przyjaciół. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że to ogląda.
Pokazał mi kiedyś, chyba to była jego trzecia nieruchomość, i pokazał mi przepiękną kuchnię. Od razu wiedziałem, że to jest super, jakaś w ogóle kuchnia, jakiś dąb, widać, że jakieś prawdziwe drzewo. I on mówi, że tą kuchnię chce wyrzucić. Ja mówię, dlaczego chcesz ją wyrzucić? No bo jest stara. Ja mówię, słuchaj, no to jest taki styl. I gdzieś tam po prostu było trochę tłuszczu, gdzieś tam była trochę pomazana. I on kazał to chłopakom od firmy remontowej wyrzucić. A oni się zapytali, czy mogą to zabrać. I potem mi już powiedzieli po całym remoncie, znaleźli fakturę za tą kuchnię. Słuchajcie, to była kuchnia za 7,5 tysiąca funtów. On wyrzucił kuchnię za 7,5 tysiąca, kupił za 1,5, czy tam za 2. Więc warto też troszeczkę się znać, bo naprawdę możecie coś mieć fajnego. I nie musi być zaraz nówka sztuka, żeby był efekt wow. Więc tak, Dokładnie. płytki te wszystkie, To tutaj też my kładliśmy. te kafelki, tak? Te Okej. kafeleczki tutaj my też je położyliśmy. Jeśli chodzi o kafelki, no to wyszło nam około 800 albo 900 funtów. Za materiał. Za materiał i robociznę, czyli robocizna jesteśmy Robocizna była, tak. ja i mój partner. No musieliśmy się nauczyć po prostu. Oglądaliśmy filmiki na YouTubie, jak to się wszystko robi. No i powolutku, krok po kroku jakoś to zaczęło powstawać, nie? Okej. E, Tutaj jest pewnie jakiś schowek, co tu jest na... to jest schowek, tylko że jest pełny. Wypadnie z niego wszystko. Ogrzewanie jest elektryczne czy na gaz? Ogrzewanie jest elektryczne. Okej. No my właśnie też teraz robimy na flatach, na Tutaj- mieszkaniach elektryczne. Tutaj Więc mamy tak. łazieneczkę. Łazienka jest dość duża. Jeśli chodzi o te rzeczy tutaj w łazience, no to lustro też takie jest dużo droższe. Ja też je kupiłam na promocji. To Powiedz kosztowało mi, mnie około 100 czy funtów. płytki na tych ścianach to deweloper już, czy... Już deweloper to Okej. dla nas. Tutaj nie będziemy wchodzić za wami teraz, tu jest pokój lodgersa. Tak, dokładnie. Ewentualnie może masz jakieś, nie wiem, zdjęcia, jak pusty Próbuję pokój coś jest. znaleźć i Jeżeli wysłać masz, tak? go. Nie będziemy naruszać czyjejś prywatności, ale lodgersa z tego co wiem to już znasz długo, tak? Tak, 7 lat. 7 lat już znacie. No, czyli tak naprawdę wiesz, Od samego początku tutaj jak przyjechałam. jak dobry przyjaciel. I master bedroom, tak? Master bedroom. Zapalę Jeśli chodzi światło. tutaj o master bedroom, no to też jest wszystko po taniości zrobione tak naprawdę i kupione. Mhm. Dużo rzeczy kupowałam też przez Marketplace na Facebooku. Te szafki za 20 funtów zapłaciłam. Za- 10 funtów za sztukę? Tak, za 10 Okej. funtów za sztukę. Jeśli chodzi o łóżko, no to jest około 100 funtów, żeby przygotować takie łóżko. Sami je zmontowaliśmy. Pod spodem masz tak jakby... To może ja pomogę. Taki storage place, no nie? Że możesz tam wszystko wrzucić. No i dużo miejsca tak jakby daje nam, nie? No tak, bo tu masz całą wtedy powierzchnię łóżka Tak, jak na jakieś tam pierdółki, nie? na zmagazynowanie. Dokładnie. Ściana to wszystko, te ubicia? Też. Ogólnie takie obicie bardzo drogie były, nie mogliśmy dostać ich nigdziej, więc stwierdziliśmy, że zrobimy własne DIY. No i kupiliśmy kawałek po prostu drewna, kawałek Obicia? skóry. Zrobiliśmy z tyłu takie, jak to się nazywa? Stelaż. Taki stelażek, no nie? No i później to wszystko ładnie przymontowaliśmy do ściany. Zawsze możemy to wymienić, ściągnąć jak chcemy, zmienić kolor tego Też wszystkiego. to zostaje się tapicerami też z YouTube'a? Tak. Okej, super. YouTube jest naszym najlepszym przyjacielem. I słuchajcie, no i tutaj jest jeszcze ensuite, tak? Tak, jeszcze Własna tutaj łazienka. mamy Wejdźcie do łazienkę. środka. Łazienka jeszcze, tu wszystko jeszcze I nie po jest lewej skończone. jest prysznic za drzwiami. Jak się wejdzie i się zamknie. Nie wiem, czy Jakub się chce zamknąć w łazience. Tak. A co jest jeszcze nieskończone, mówisz? No dużo rzeczy jest nieskończone. Aha. Na razie tu mieszkamy 4 miesiące, więc zrobiliśmy to wszystko w ciągu 4 miesięcy. A w tym samym czasie i pracowałam, i studia robiłam, i to wszystko, więc tego czasu nie było aż tak dużo, żeby zainwestować w ten dom. Ale powoli będziemy robić właśnie łazienkę kończyć, tutaj szafki wstawiać, później szafę chcemy zrobić na Tu w korytarzu, przedpokoju. tak? Tak, dokładnie. Okej. Czyli szafa ma być tu na wejściu, tak? Tak, to będzie taka cieniutka szafa, która będzie po prostu szła przez całość, długość tego wszystkiego, tylko tam będziemy mieli takie miejsce, gdzie będziesz mógł usiąść i nałożyć sobie buty, a zarazem będziesz miał dostęp tutaj do domofonu, no nie? Rozumiem. Tutaj jeszcze mamy jeden pokój, który jest prawie takiej samej wielkości, może trochę większy niż ten pokój. I co, ale w salonie chyba już nie będziecie nic zmieniać. Czy też masz jeszcze jakąś wizję? No, jeszcze dużo przed Tak? mną jest. Tak, bo to jeśli chodzi o mieszkanie, żeby dobrze wyglądało, moim przynajmniej zdaniem, chodzi to wszystko o Sprawdzę te efekt. malutkie elementy tak zwane, nie? No i jeszcze chciałabym zrobić Czyli jeszcze tutaj... chcesz detale tutaj poprawić Tak. jakieś, tak? Szafki tutaj chciałam zrobić, tam muszę położyć płytki w kuchni, żeby to się nie Za brudziło. umywalką? Tak.
Później jak zasłonę będę robiła, to też chcę taki plasterboard kupić, który będzie zakrywał po prostu no, tą nieładną zasłonę tutaj, tą górę zasłony. okej. Aha, czyli po prostu chcesz taką ściankę tutaj Taką zrobić, ściankę, dokładnie. żeby dokładnie. po prostu nie było widać tego zawieszenia. Tego zawieszenia. Rozumiem. No i później no, takie małe detale muszę jeszcze popracować nad nimi, no nie? No ale okej, no to słuchaj, no wygląda to wszystko bardzo fajnie. To już mniej więcej wiemy, jak wygląda ta nieruchomość. Kupiona za 132 tysiące, depozytu 6,5 tysiąca. Oszczędzacie już na wynajmie, bo wynajem mówisz 800-850 funtów, czyli już jesteście na wynajmie 500-550 funtów do przodu, plus lodgers. Taki lodgers w takiej okolicy mógłby być spokojnie, nie będę już wchodził w detale, bo to jest swój przyjaciel, ale spokojnie mógłby tu być wynajęty ten pokój za 450 funtów miesięcznie, czyli już się tak naprawdę zbiera 1000. Budują się te oszczędności teraz szybciej niż jak nie tak dawno wynajmowałaś, tak? Tak. Więc stwierdziłaś, że warto jednak coś sobie kupić, zamiast spłacać Dobuszowi kredyty. Tak. I teraz jaki jest plan na przyszłość? Ogólnie na razie myślałam o tym, żeby po prostu uzbierać troszeczkę pieniędzy przez następne 2 lata, bo mamy te help to buy, chcemy je spłacić jak najszybciej, tak naprawdę, chcemy je spłacić w ciągu 2 lat, no i wtedy będziemy już mieli jakiś tam kapitał na tym mieszkaniu, około 30% tego mieszkania będzie nasze, więc będziemy mogli tak jakby później wziąć remortgage na to mieszkanko, wziąć ten kapitał, wyciągnąć 10% na tym mieszkaniu, zainwestować w następne może mieszkanie i 10% zostawić na przykład na naszym mieszkaniu, w którym będziemy mieszkać, bo będziemy się przeprowadzać na lepsze mieszkanie. Czyli to byś na zmieniła na buy to let, tak? Tak, na buy to let Albo zrobić consent to let. Wtedy mniej depozytów zostaje w nieruchomości. Mniej depozytu zostaje w nieruchomości i wtedy się nie muszę martwić, a zarazem zarabiam na tym mieszkanku te 500 funtów miesięcznie. No i plus mniej wydajesz, bo nie musisz wynajmować za 800. Te 500 funtów, które dodatkowo spłacam te mieszkanie, które będzie za parę lat moje i gdzieś się tam spłaci i znowu będę mogła wyciągnąć z niego kapitał. Te 500 funtów, które miesięcznie przychodzi, mogę jeszcze płacić mój kolejny mortgage na moje mieszkanie, gdzie mogę wynająć jeszcze jeden pokój dla lodgera. No i powoli budować te swoje tak jakby portfolio tych nieruchomości. Może ja nie chcę ich mieć tyle, co ty, Dawid, bo to ból głowy jest, ale na pewno umożliwi mi to skończenie mojego doktoratu, jak i również umożliwi mi to, żeby spełnić swoje marzenia. Nie muszę martwić się, że nie mam zapłacić za to, czy za tamto, czy nie mam pieniędzy, czy muszę wziąć, nie wiem, 3 lata się uczyć, czy robić coś innego. No i mogę spełnić dzięki temu swoje marzenia. No i słuchajcie, tak jak my to robimy już parę ładnych lat, ja tutaj jestem od 2012 roku, robimy to już od około 6 lat. I od tych 6 lat tak naprawdę cała masa osób, czy to na YouTubie, czy na moich wystąpieniach, często padały takie zarzuty, że z tymi nieruchomościami to pójdziemy z torbami. I tak naprawdę no teraz słuchajcie, COVID dla mnie jest, jeżeli chodzi o nieruchomości, mistrzostwem świata, bo nie wiem jak inne biznesy produkcyjne, czy hotele, restauracje, no troszeczkę jednak wiem, że nie jest tam jednak za dobrze. Tak, w nieruchomościach my nie odczuliśmy żadnych tak naprawdę strat. Wszyscy płacili. Jeżeli ktoś nawet nie płacił, to mógł pójść po prostu po house benefits z jakiegoś powodu, bądź dostać furlough, ale tak naprawdę nikogo nie mieliśmy z naszych lokatorów, którzy musieli iść po house benefits, czyli po zapomogę socjalną. Więc świetnie to pokazało, gdzie, tak jak Wam wspominam, no to jest teraz, dzisiaj mogę powiedzieć, taka wisienka na torcie dla tych, co nas często krytykowali, że inwestujemy w te nieruchomości, gdzie no niestety niektórzy tracili pracę i teraz Ty będąc na etacie tracisz pracę, chociaż byłeś świetnym pracownikiem, nie z Twojej winy. Dokładnie. I tracisz nagle to bezpieczeństwo, tak? Mając przynajmniej parę tych nieruchomości, dlatego mówię tutaj o paru, bo nie musi być Waszym celem zbudować kilkadziesiąt nieruchomości, budować bloki, osiedla. Ja to po prostu robię, bo widzę w tym swój sens, lubię to. Widzę w tym sens życia i tak naprawdę napędza to mnie. Tak. Robimy również konferencje, spotkania, spotykam pozytywnych ludzi. Ja napędzam ich, oni napędzają mnie, wyjazdy mamy, więc jest naprawdę taka świetna społeczność. Nie wiem gdzie w ogóle i w jakich kulturach są zżyte społeczności jak są u nas, gdzie my się od lat już znamy. I pomagamy sobie nawzajem. Ciężko coś takiego znaleźć. Nie widziałem jeszcze tak naprawdę szczerze, więc my jako Polacy tutaj świetną inicjatywę zapoczątkowaliśmy. Więc to daje naprawdę bezpieczeństwo temu, że coś złego się stanie, ok, jestem bezpieczny, zarabiam tyle z nieruchomości, że pokrywa mój etat, mojej żony na przykład,
i jeszcze nam starcza załóżmy na inwestowanie, więc to jest na przykład budowanie takiego też bezpieczeństwa, tak? Tak, dokładnie. Jak sobie zobaczycie listę Forbesa, to większość najbogatszych ludzi na świecie również inwestuje w nieruchomości. Tak? Jedna Więc rzecz na temat nieruchomości to jest to, że ludzi zawsze będzie więcej na tym świecie, a miejsca jest tyle samo, co nie? Więc ten dom zawsze będzie rósł w tej cenie. to też jest prawda, ale no też są kraje na przykład jak właśnie wschodniej Europy, wschodnio-centralnej Europy, gdzie jednak się wyludniają, tak na przykład właśnie ludzie z Rumunii, Bułgarii przyjeżdżają na zachód i są na przykład małe miasteczka, małe miejscowości, gdzie rzeczywiście coraz tych ludzi jest mniej i w takich miejscowościach może być ciężej, ale w dużych miastach jednak dalej jest ta tendencja, że ludzie się sprowadzają do dużych miast. Z kolei w Wielkiej Brytanii już mamy naprawdę te wielkie miasta, gdzie jest dobra komunikacja i coraz częściej jest praca, słuchajcie, z domu, to coraz bardziej popularne staje się osiedlanie w obrzeżach miasta, tak? Gdzie ludzie mają ciszę, spokój, większy ogród i mogą dalej dojechać do tego miasta, żeby na przykład zrobić zakupy czy na jakąś rozrywkę, tak? Więc trochę już się ta też tendencja zmienia, już nie jest taki po prostu nacisk na ścisłe centrum, ale dalej jednak centrum jest bardzo popularne wśród młodych ludzi, tak? Więc też to zależy, wiadomo, jak ktoś już ma dzieci, ma już inne predyspozycje i inne priorytety, a też co innego jak właśnie młodzi ludzie, którzy tak jak wy woleli mieć mieszkanie. Więc jeżeli chcecie Paulę poznać osobiście, to spotkacie ją na każdych naszych warsztatach, konferencjach, wyjazdach dla absolwentów. Paula bardzo dużo swojej pracy tutaj wkłada od strony organizacyjnej w to wszystko, co robimy, więc osobiście możecie jej również zadawać pytania, bo już była na tylu warsztatach. I powiem Ci... Czempionem jestem. Tak, już jesteś jednym z czempionów. Już nie pamiętam, chyba od 2 lat, Paula? Tak? No, 2 lat jest. Od 2 lat to przyszła do nas, jak miała 22 lata. Zobaczcie, młoda osoba, 24 lata. 21. 21, tak? Tak, no 21 wtedy miałam. Aha, wtedy miała 21, okej. A już dom kupiłaś, jak miałaś mieszkanie, jak miałaś 23 jeszcze, tak? No na urodziny tak dokładnie, Na urodziny. tam je prawie, że dostałam. Więc zobaczcie, świetny przykład. Paula jest akurat z tej strony od tych młodszych osób, co inwestują, ale też mamy takie osoby, co przyszły i są ponad 50 lat, 50, 55 i też zaczynają inwestować w nieruchomości. Jak ktoś się dobrze odżywia, prowadzi dobry tryb życia, pożyje jeszcze drugie tyle albo więcej, więc jeszcze zdąży sporo sobie pożyć i poinwestować. Tak więc ja, słuchajcie, z tego miejsca chciałem Wam pokazać po prostu, że tak czy inaczej warto po prostu kupić chociaż ten jeden dom, nie spłacać kredytu Dovbushowi czy innemu landlordowi, spłacajcie sobie te kredyty i budujcie swój majątek dla siebie, czy tam dla Waszych dzieci, niech to jest po prostu Wasze. I to jest takie podsumowanie dzisiejszego odcinka. Paula, jeszcze raz Ci dziękuję za to, że nas tutaj zaprosiłaś. Słuchajcie, i Was też zachęcam do tego, jeżeli prowadzisz biznes, który zatrudnia kilkanaście osób, chciałbyś się podzielić swoją historią, żeby inspirować Polonię do tego, jak prowadziłeś swój biznes, bądź jeżeli jesteś jednym z naszych absolwentów i nabierzesz też odwagi, żeby podzielić się z swoimi inwestycjami na rynku nieruchomości, też słuchajcie, Was gorąco tutaj zapraszam do tego, żebyście do nas pisali, odzywali się, a my będziemy tego kontentu robić jeszcze więcej. Już mamy chyba na YouTubie około 100 odcinków i tak naprawdę nie zamierzamy zwalniać, a wręcz przeciwnie, będziemy przyspieszać. Więc jeżeli interesuje Ciebie to, co robimy, nie zapomnij dać łapkę w górę, wtedy pomagasz nam w promowaniu tego i dajesz nam też tutaj motywację do tego, żebyśmy robili te materiały. Subskrybuj, udostępnij, a jeżeli łapka w dół, to standardowo, tak jak przy każdym odcinku, nie zapomnij kliknąć na wszelki wypadek 2 razy w dół. Więc ja Wam życzę z tego miejsca samych sukcesów. Pozdrawiam Was. Cześć! Pa.